Idziemy tam, by powiedzieć temu wszystkiemu nie. Ale nie mówimy nie, bo jesteśmy dzisiaj na tak. Co powiedział? Że automatyczna skrzynia biegów. Cześć, witam Was serdecznie. Moi drodzy, zanim zacznę dzisiejszy temat, chciałbym Wam bardzo podziękować za wczorajszego live'a, wszystkim za życzenia, po prostu za miło spędzony z Wami czas, zresztą jak co niedziela. No i też chciałbym poinformować, że wszystkim zwycięzcom, którzy przysłali mi adres, kubki dzisiaj powysyłałem, także być może jeszcze ci z Polski dostaną je do końca miesiąca, przed długim weekendem, o ile się poczta sprawdzi. Z zagranicy pewnie po długim weekendzie. Tak czy inaczej wszystkie są kubki powysyłane, z wyjątkiem jednej osoby. Tutaj mi adresu nie przysłał. Nameless One, jakoś tak, nick taki chyba. Nameless One, chyba dobrze to wymawiam, nie wiem, ale kolego czy koleżanko, prześlij mi namiary do siebie, bo ten jeden kubeczek został i czeka na Ciebie. To chyba tyle z ogłoszeń parafialnych. Jeszcze raz wielkie dzięki za wczorajszego live'a, wszystkim za życzenia. I dzisiaj, moi drodzy, miałem co prawda mówić o Mateckim, ale ta menda poczeka sobie chwilkę. Dzisiaj poruszę temat, który mnie też, powiem Wam, troszeczkę mi zburzył krew w żyłach. I powiem Wam tak, można mówić hańba, wstyd, obciach, podłość, ale po tym, co dzisiaj usłyszycie, a nie będę przebierał w słowach, bo ten osobnik, bo dzisiaj będzie o dudzie większości, nie zasługuje na to, żeby oddobierać odpowiednie słowa, bo jak wiecie, Duda wystąpił na konwencji pisowskich, czyli na promocji Alfonsa Nawrockiego. I tak mówiłem, można tutaj mówić hańba, wstyd, obciach, podłość lub po prostu skurwysyństwo, ale czy kogoś to zdziwi? Bo sami mi powiecie na koniec, jak obejrzycie całość, czy nie wiem, bo według mnie czym się różni wykonanie Dudy na tej konwencji od plucia w twarz prawdzie tego złodzieja, krętacza Mateckiego, który 2 czy 3 dni temu wyszedł na wolność, o zgrozo, bo o tym też będę mówił, ale nie dzisiaj. Tak czy inaczej, wystąpienie, ta cała szopka konwencji pisowców w Łodzi, to jest dokładnie ten sam scenariusz, obliczony po prostu na aplauz tego pisowskiego planktonu. No ale co to jest? To jest, kurwa Krzychu, to jest amelinowe, amelion to jest. Pisowcy wciąż na okrągło i wszędzie pieprzą o tym, jak to Polskę i Polaków atakują Niemcy, zła Unia, i wszyscy wrogowie z lewactwem na czele, wszyscy strasznie atakują. Ale tak naprawdę, jak się temu wszystkiemu przypatrzeć, to Polskę i Polaków non-stop, bez przerwy, w każdej możliwej sytuacji atakuje PiS. Kaczyński, Duda, te wszystkie planktony pisowskie, to są tak naprawdę najwięksi wrogowie naszego kraju. A ten wynalazek Kaczyńskiego, czyli Nawrocki, jest ich po prostu zakłamanym kandydatem.
I powiem wam, że naprawdę się dziwię co niektórym Polakom, bo no jest to dość kuriozalne, delikatnie rzecz ujmując. Chodzi tutaj o czas właśnie przed wyborami. A kuriozalne jest to, że część Polaków tak chętnie zapomina o rozkradzionych przez tych pisowców miliardach, o pacyfikowaniu pokojowych manifestacji, szczuciu przeciwko współobywatelom, o podzieleniu Polaków na tych z PiS-u, może inaczej, z pisowskiej arystokracji i gorszy sort. I Duda, bo tutaj będzie, tak powiedziałem, o Dudzie bardzo dużo. Duda rozkręcił się i zaczął pluć na Polaków, na opozycję. Po prostu prezesunio kazał, usłużny sługa wykonywał. I o czym ja mówię? Otóż, moi drodzy, niespodziewanym gościem w niedzielę w Łodzi, jak wiecie, zorganizowano konwencję wyborczą popieranego przez PiS, nie, po prostu pisowskiego nominata, kandydata na prezydenta Alfonsa Nawrockiego. Na scenie, jak to pisowcy zapowiadają, niespodziewanie pojawił się Andrzej Duda, rezydent RP. No oczywiście w pochlebnych słowach, bo jakżeby inaczej, wypowiadał się o politykach partii Kaczyńskiego oraz krytykował i łajał działania rządu Donalda Tuska, czyli standardowa pisowska mydlana opera w wykonaniu Dudy. I chyba jedno tutaj mnie wiele rzeczy, no powiem wam, ostro wkurzyło, ale też i rozbawiło. Bo nie wiem, czy słyszeliście tego bełkotu Dudy, bo nie wiem, czy to był wrzask, darcie mordy i po prostu hektolitry jadu. No ale wyobraźcie sobie, że Duda na tej konwencji był zaniepokojony wolnością słowa w Polsce. Tak, Duda był zaniepokojony. Tylko ciekawe, tutaj taka ciekawostka, kiedy dziennikarze byli wyrzucani na bruk z mediów publicznych i lokalnych, kiedy taka chamska, brutalna, propagandowa banda niszczyła 8 lat polską debatę i polskie umysły, kiedy dziennikarstwo zmienili w upartyjnienie i służalczość dla władzy, wtedy o dziwo nic Andrzeja nie niepokoiło. A teraz, gdy dawni ci propagandziści, bo to nie byli dziennikarze, nie są dziennikarze, propagandziści, funkcjonariusze pisowscy, robią taki całodobowy cyrk w swoich telewizjach, mówię tu o Ruspublice czy w Polsce 24, tego Duda też już nie widzi, ale Duda poczuł zaniepokojenie w mediach, które nie są przychylne PiS-owi. No, kłamstwo, obłuda, po prostu mały, żenujący człowieczek. Proszę Państwa, innego jest, jak nie niezmiedraństwo, jak nie hipokryzja. Co to innego jest? Co to innego, proszę Państwa, jest? Jeżeli ktoś korzystając z tego, że ma władzę i wsparcie liberalno-lewicowych elit, które od dziesięcioleci obsiadły wszystkie instytucje Unii Europejskiej i które tak naprawdę czyniły wszystko, żeby ich konfrater Donald Tusk ze swoją ekipą wygrał te wybory, odsuwając Zjednoczoną Prawicę od władzy, po to, żeby Polska nie działała na innych zasadach, niż oni sobie życzą.
Potrafili kłamać przez całe lata, potrafili odbierać Polsce fundusze, blokować dostęp do tych funduszy. A dzisiaj udają, że nie widzą tego, że wbrew prawu, wbrew decyzji Państwowej Komisji Wyborczej, jedna z głównych partii w Polsce dziś, partia opozycyjna, została pozbawiona finansowania. W sposób absolutnie nielegalny nie wypłaca się dzisiaj Prawu i Sprawiedliwości środków finansowych. Czynione to jest na polecenie Donalda Tuska, nie mam co do tego żadnych wątpliwości, które wykonuje minister finansów. A te instytucje europejskie, które mają usta pełne frazesów o praworządności, milczą. Milczą, widząc tak oczywiste łamanie prawa, konstytucji i wszelkich zasad. I powiem Państwu tak, jak ci ludzie śmieją cokolwiek powiedzieć o jakichkolwiek wartościach. Dla nich jedyną wartością jest euro, waluta euro, której pilnują i na której niektórzy z nich zarabiają, wysysając inne gospodarki. Dobrze I ten sługus Kaczyńskiego ma czelność mówić, że podłość, draństwo, cynizm, matactwo. Między innymi on powinien być jedną z ostatnich osób, który ma do tego prawo nazywać kogokolwiek w ten sposób. Duda, tak powiedziałem, grzmiał tam, jak słyszeliście, matactwo, cynizm, draństwo, Polska jest zagrożona. Nie, kuźwa. Polska była zagrożona przez 8 lat rządów, a matactwo, cynizm i draństwo przez 10 lat siedziało w Pałacu Prezydenckim. Może tutaj wypadałoby przypomnieć temu obrońcy konstytucji, pożal się Boże, wały rodzinne Dudów, gdzie było matactwo, cynizm i draństwo. Na przykład tatuś Dudy, afery NCBR, stryj Dudy, PKP Cargo, straty kolosalne, no i dyplomy w Collegium Human. Córeczka Dudy, Kinga. Jej firma zarobiła prawie 23 miliony złotych na sprzedaży Lotosu Arabom. No ale czemu Duda zaczął propagować Alfonsa Nawrockiego? Ano po to, żeby ułaskawiać. To chyba jest logiczne. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie, ale ten człowiek hańba, człowiek hipokryta, to jest, jeśli w encyklopedii się otwiera hasło hipokryta, powinna być jego twarz. Duda jako jedyny prezydent Polski ułaskawił pedofila. Na konwencji wsparł osobiście, chociaż zapewniał, że prezydent nie będzie wspierał nikogo, ale wiecie, to Duda mówi jedno, robi drugie, to co mu prezes każe, to on zrobi. Także Duda w Łodzi na konwencji wsparł Dajło z nocnego klubu, sprzedającego dziewczyny za kasę. Dzisiaj, w niedzielę Duda rozszerzył PiS złodziejstwo o pedofilstwo i sutenerstwo, no bo przecież Alfonsa każdy zna, pedofila ułaskawił, drugiego tam, co ukrywał pedofilii, Klechę, odznaczył orderem. To jest największa porażka, jaka kiedykolwiek zasiadała na tym urzędzie. Czy udzieli Pan któremuś z kandydatów, oczywiście tu już w kampanii, oficjalnego poparcia? Proszę Państwa, ja powiem tak, prezydent Rzeczypospolitej nie jest od udzielania oficjalnego poparcia żadnemu z kandydatów. A few moments later. Dlatego trzeba zrobić wszystko, żeby ponad 10 milionów ludzi poszło i zagłosowało na tego kandydata, który jest wspierany tutaj na tej sali, na Karola Nawrockiego. I nie wiem, czy tutaj kogoś to uraża, co mówię, lub nie, ale wydaje mi się, że mówię o tym, o czym myśli tak naprawdę większość Polaków, tylko niektórzy nie mają odwagi tego powiedzieć wprost. Duda się boi Trybunału Stanu, bo Dudę można oskarżyć o zdradę narodową, partyjne zaangażowanie, dewastację konstytucji, promocję przestępczości, manipulacje i partyjne podporządkowanie państwa, w szczególności PKW, Trybunału Konstytucyjnego czy KRS-u.
prokuratur służb specjalnych policji, kompromitowanie Polski na arenie międzynarodowej, betonowanie bezprawia, brak współdziałania władz, brak znajomości podstawowych terminów prawnych, ubliżanie ministrom i wiele, wiele innych łajdactw. Tutaj niektóre nie są pod paragraf podciągnięte, ale wiele jest rzeczy, które zrobił, które są pod paragraf podciągnięte. Jego działania to ciąg aktywności systemowego rozbijania państwa polskiego, skłócania obywateli, które wpisują się idealnie w cele wrogów Polski. I słuchając tego jego żałosnego wystąpienia na tej konwencji pisowskiej w Łodzi, zastanawiałem się, dlaczego ten gość bez kręgosłupa moralnego, pisowska marionetka, tak gardłuje za Nawrockim. I doszedłem do wniosku, że doskonale wie, że czeka go odpowiedzialność karna za łamanie prawa i konstytucji RP. I liczy, że tylko oddany prezesikowi aparatczyk go ułaskawi. No, a Andrzejku, mylisz się zasadniczo, hańbo narodu, bo tak cię postrzegam. Nie będzie już pisowskiej zarazy w Pałacu Prezydenckim. I powinieneś odpowiedzieć za to, co robiłeś przez 10 lat dla Polski, czyli jak działałeś na szkodę Polski, a w interesie tej zorganizowanej grupy przestępczej, jaką jest PiS. Jak wiecie, Duduś już próbował, nie wiem, składał swoje, że tak powiem, CV w ONZ. No nie wyszło, bo nikt go tam nie chce. No, nie powinno być żadne zaskoczenie. Miał nadzieję na MKOL, no też go zlali. W PKOL-u też nie miał największych szans, więc aspiruje teraz na asystenta Alfonsa. No, jakby co, to może, nie wiem, zwolni się posada parkingowego pod hotelem poselskim, chociaż wątpię, żeby i do tego się nadawał. A ta hipokryzja Dudy, no po prostu aż bije po oczach. Wyobraźcie sobie, że kilka dni temu Duda miał czelność, nie wiem, mieć pretensje do Radosława Sikorskiego, że za przywołanie hasła wyborczego Trzaskowskiego, że Sikorski bierze udział w partyjnej konwencji kandydata Koalicji Obywatelskiej. A sam wyskoczył jak Filip z konopi i lizał dupę i prezesowi, i Nawrockiemu na konwencji partyjnej PiS. No, hipokryzja, poziom level hard normalnie, bez zaskoczeń, ale no, nie wiem, czy tu się śmiać, czy płakać. No ten człowiek, jego cała ta prezydentura była jedną wielką żenadą i jedną wielką żenadą się zakończy, ale jak to się mówi, prawdziwego faceta poznaje się potem nie jak zaczyna, ale jak kończy. W przypadku Dudy można powiedzieć, jak zaczął, tak i skończy. Ja nie mam zamiaru prowadzić kampanii wyborczej, bo ciągle są pytania, Duda nie będzie popierał. Ja jako urzędujący prezydent przede wszystkim nie jestem tutaj od prowadzenia kampanii wyborczej za żadnego z kandydatów i na pytanie, czy pan będzie prowadził kampanię wyborczą, odpowiadam, nie będę prowadził kampanii wyborczej. Nie tylko Karol musisz, bo to już powiedziałem panu doktorowi Karolowi Nawrockiemu przed chwilą. To już mu powiedziałem, zresztą też i wcześniej. To już powiedziałem. Ja jestem tutaj i stoję tutaj, żeby powiedzieć, wy musicie. Wy musicie. Musicie się zmobilizować tak, jak zmobilizowaliście się w 2015, a potem w 2020 roku. Musicie powiesić jeszcze więcej banerów. Musicie wykonać jeszcze jedną rundkę po sąsiadach. Musicie zorganizować jeszcze jedno spotkanie. Musicie jeszcze raz iść i roznieść materiały wyborcze. Musicie jeszcze raz pojechać do swoich bliskich, znajomych, przyjaciół i z nimi rozmawiać. Ja, Andrzej Duda, mający takie samo prawo jak wy,
iść do wyborów i oddać swój głos. Ja zagłosuję na Karola Nawrockiego w tych wyborach, bo wierzę w to, że to jest człowiek, który będzie dążył i będzie czynił wszystko, żeby Polska była państwem uczciwym. Mówi się, że urząd prezydenta i samego prezydenta należy szanować. Ja powiem tak, mnie uczono, że na szacunek innych ludzi trzeba sobie zapracować. Nie można szacunku żądać. A tym bardziej nie może żądać szacunku, jakiegokolwiek szacunku osoba, która nie ma szacunku do urzędu, który piastuje, nie ma szacunku do ludzi, których rzekomo reprezentuje. Politycy żerujący na kłamstwie, ja tu mówię o wszystkich teraz politykach, nie tylko o tych pisowskich, ale o wszystkich. Politycy żerujący na kłamstwie nie mają szacunku do narodu, a tym bardziej szacunku do swoich wyborców. Choć o ten szacunek poniekąd zabiegają. Faktycznie jest to metoda często, no, powiedzmy, skuteczna, bo kłamstwo kroczy zawsze przed prawdą, wirus przed szczepionką, a przestępstwo przed kradzieżą. Zawsze będą ofiary kłamcy, ofiary wirusa, ofiary przestępców. Normalna kolej rzeczy. No ale chyba czas określić ich ilość i wielkość. I tutaj, tak mi się przynajmniej wydaje, że ktoś inteligentny może pojąć, jakie życiowe funkcje ma taki polityczny kłamca. Tacy politycy celowo otaczają, nazwijmy to, opieką ludzi mniej inteligentnych, bo oni są w stanie uwierzyć każdemu kłamstwu, nawet bronić go, atakować swojego rodaka, byle tylko bronić swojego partyjnego guru. No ale nie potrafią udźwignąć prawdy, bo zwróćcie uwagę, szczególnie u pisowców, że gdy im powiesz prawdę, oni zaraz cię atakują personalnie. To jest już klinicznie udowodnione. Kłamca wie, że kłamie, ale czyniąc to latami, sam nie identyfikuje kłamstwa od prawdy. Żyjemy w świecie wojny między ludźmi, którzy sieją kłamstwa, a ludzi, którzy proponują prawdę. No, nie jest też żadną tajemnicą, że dzisiaj powszechniejsze, może tak to ujmę, powszechniejsze wydaje się kłamstwo, bo ładniej i dostojniej brzmi, co niejednokrotnie się już o tym przekonaliśmy. Jak dla mnie osobiście Nawrocki, którego popiera ten niby prezydent, to jest taki sam obywatelski jak z Dudy prezydent wszystkich Polaków, mniej więcej. Duda 10 lat klęski i wstydu. Nie potrafi tak naprawdę godnie odejść. W Łodzi ja to tak odebrałem, że po prostu sam opluł swoją twarz. Na tej całej konwencji Nawrockiego Duda stwierdził, że Polska była krajem szczęśliwych ludzi, zarządów PiS i jego. No, aparatczyki PiS byli bardzo szczęśliwi, złodzieje PiS byli bardzo szczęśliwi. Mogli kraść do woli, nic im nie groziło, stali się milionerami w ciągu kilku lat. No, tutaj Duda powiedział prawdę w jakimś sensie. Tylko ten szaleniec zapomniał o milionowych, nieustających protestach na ulicach przez cały okres tych cudownych rządów, bo ludzie mieli dość złodziei, łapówkarzy, zorganizowanej grupy przestępczej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Te przemówienie Dudy to po prostu była czysta bezczelność, kłamstwa i kpina z Polaków. I ja nie mogę się doczekać, niech on w końcu odejdzie, niech się nim zajmie Trybunał Stanu, no chyba że Trybunał uzna, że jest niepoczytalny, bo czasami sprawia takie po prostu wrażenie.
Proszę Państwa, ja powiem tak, prezydent Rzeczypospolitej nie jest od udzielania oficjalnego poparcia żadnemu z kandydatów. Mogę powiedzieć tak, jako obywatel Rzeczypospolitej zrobię wszystko, co w mojej Specjalnie puszczam co chwilę tą wypowiedź Dudy, niech ona wybrzmi jak najgłośniej. Moi drodzy, PiS kradł, niszczył Polskę, czyniąc z niej przez 8 lat taki swoisty, prywatny folwark. Nawrocki z Dudą chcą PiS-owi, który jest politycznym wstydem polskiego narodu, to przywrócić. To jest po prostu dno. No ale czego się można spodziewać po takim człowieku, czy też po takim kandydacie? To wycie kłamstwami, bo chyba tak to można nazwać, wycie kłamstwami. Notariusz bezprawia, zdrajca narodowy, bubel prawny, narodowy i prezydencki uważa, że jest symbolem uczciwości. No kuźwa, zżygam się. Facet, który zajmuje stanowisko prezydenta, strażnika konstytucji, łamał ją notorycznie wielokrotnie. Szczuciem i kłamstwem wrzeszczy na Polaków i pobudza tłum do aktywności, by facet o szemranej przeszłości został nowym ruskim prezydentem w Polsce. To jest po prostu kolejna kompromitacja tego drania i łajdaka na urzędzie, bo inaczej go nazwać nie mogę. I być może, nie wiem, ktoś do mnie zapuka o 6 rano za obrazę majestatu prezydenta, ale powiem tak, nie można obrazić czegoś, co już on sam obraził niejednokrotnie. Ja powiem tak, prezydent Rzeczypospolitej nie jest od udzielania oficjalnego poparcia żadnemu z kandydatów. Powiem tak, to całe dziedzictwo samo się nasuwa. O czym mówię? Duda zrobił kiedyś z Pałacu Prezydenckiego metę dla ukrywających się przestępców. Mam tu na myśli Kamińskiego i Wąsika. A Nawrocki zrobiłby zapewne dom publiczny albo, nie wiem, apartamentowiec na godziny. Bo taki właśnie potencjał intelektualny posiadają te pisowskie elity. Marnego ma zastąpić marniejszy, a ciemny lud ma to bezrefleksyjnie zaakceptować, bez dyskusji zagłosować. A wszystko to tylko po to, aby uchronić przed rozliczeniem i ukaraniem tych, co przez 8 lat i ten osobnik przez 10 lat bezczelnie, bez opamiętania okradali Polki i Polaków, niszczyli Polskę pod przykrywką zorganizowanej grupy przestępczej. A ja wam powiem i zdecydowana większość Polaków powie, kurwa, niedoczekanie wasze. Członkowie opozycji antykomunistycznej, którego decyzje, dziesiątki, setki tysięcy decyzji po roku 89 kształtowały naszą rzeczywistość. Wśród tych decyzji, szanowny panie prezesie, panie premierze, jestem też ja, tak jak stoję dzisiaj przed państwem. Jak sami słyszeliście, Nawrocki publicznie na tej konwencji przyznał, że nie jest obywatelskim kandydatem, jest tylko zwykłą decyzją Kaczyńskiego. Nie kandydatem na prezydenta, nie obywatelskim kandydatem na prezydenta. On jest decyzją Kaczyńskiego. No ale co się dziwić, skoro ten człowiek recytuje wyuczone kłamstwa, podsyca nienawiść do Polaków, do Unii Europejskiej, okłamuje Polaków, obiecując im bezpieczeństwo, nazywa siebie jedynym patriotą, a tak naprawdę jest ostatnią deską ratunku tego statku wypełnionego szambem o nazwie PiS. Otwarcie i publicznie przyznał, że jest tylko zwykłym podnóżkiem Kaczyńskiego,
że będzie przeciwnikiem Unii, że będzie ułaskawiał pisowskich przestępców, że umożliwi powrót do koryta tym, którzy przez 8 lat rozkradali i dewastowali nasz kraj. A ta banda złodziei, dewastatorów naszego kraju mają czelność krzyczeć, że zwyciężą, że Polska jest ich, że Polska jest tam, gdzie oni. Krzyczą, że jest drożyzna, choć oni sami zrujnowali finanse naszej ojczyzny. Doprowadzili do największej inflacji od 25 lat. To oni zniszczyli Polskę i dalej chcą to robić, bo tak już niejednokrotnie mówiłem, oni mają w dupie Polskę i Polaków. Im chodzi o koryto i niekończącą się strumień gotówki. Pod płaszczykiem patriotyzmu, propagandowych kłamstw, zespół w zespół z Kościołem i Dudą. I tutaj mam nadzieję, wierzę w to gorąco, że zdecydowana większość Polaków nie da się na to nabrać. Wśród tych decyzji, szanowny panie prezesie, panie premierze, jestem też ja, tak jak stoję dzisiaj przed państwem. Karol Nawrocki tak kompletnie bez żadnego obciachu mówił: jestem tu decyzją Jarosława Kaczyńskiego. Drodzy państwo, my dzisiaj potrzebujemy prezydenta Rzeczpospolitej, który będzie prezydentem Rzeczpospolitej z waszej decyzji! Tak czy inaczej, Duda na tej konwencji dolał oliwy do ognia. Wbrew wcześniejszym deklaracjom, jak słyszeliście, złamał słowo, zresztą nie po raz pierwszy, i opowiedział się za swoim lustrzanym odbiciem. Powiem to, nie wiem czy ostatni raz, ale może tutaj chcę sobie zaoszczędzić nerwów, tak jak na mnie działa ten pseudoprezydent. Duda ma dwie najgorsze cechy, jakie może mieć człowiek. Nie mówiąc już, że prezydent jest fałszywy, mściwy, zakłamany, jest hipokrytą. Tyle o nim do końca brania, między innymi pieniędzy, mogę powiedzieć. I liczę dni do końca jego kariery, a po jego tym niedzielnym, nazwijmy to w cudzysłowie, wystąpieniu i podłym, po prostu podłym wystąpieniu, powiem najkrócej jak tylko mogę. Andrzej, dla mnie to ty jesteś zwykłym skurwysynem. Przepraszam za wyrażenie, ale tak o tobie myślę, człowieku. I nie mam zamiaru tu przepraszać człowieka, który wielokrotnie mnie obraził swoimi wystąpieniami. Obraził mnie to tam jak mnie, palsze śmie. Obraził miliony Polaków w imię partyjnej służalczości. Wrzucę wam wypowiedź Sikorskiego, która idealnie, że tak powiem, podsumowuje to, co ja wam dzisiaj starałem się przekazać. Posłuchajcie. Friend in need is a friend indeed. Cieszę się. Konkurenci Rafała wypominają mu, że zna języki. Ja tam uważam, że znajomość języków przydaje się nawet wikidajle w klubie nocnym. I to nie jest żadna aluzja. Prezydent Rafał Trzaskowski nie powie do wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, że jest jego friend in dick. I kończąc już, powiem wam tak, nawet sobie nie wyobrażam kolejnych 5 lat, nie wspomnę o 10, żeby na tym zaszczytnym miejscu zasiadał znowu klon Dudy.
Dość ośmieszania Polski, dość sługusa Kaczyńskiego na najwyższym urzędzie w naszym kraju. Nawrocki może się nadaje na bramkarza, czy Alfonsa, czy sutenera, ale nie nadaje się na prezydenta niemal 40-milionowego kraju. I tutaj się nie oszukujmy. Wiem, że pisowcy są ślepi, widzą w nim niemalże bożyszcze. On nie ma pojęcia o polityce. On klepie tylko to, co mu Kaczyński każe. I mimo to, że prowadził intensywną politykę międzynarodową w apartamencie hotelu, ale to już pozostawiam do oceny jego sumieniu i jego żony. Cała kampania Nawrockiego i PiS-u polega na Tusk, PO. I co Tusk robił 10 lat temu, co robił 15 lat temu, co robił rok temu. Żadnych konkretów. Zauważcie, że Nawrocki tak naprawdę na żadne trudne pytanie nie jest w stanie odpowiedzieć. Jest po prostu taką typową marionetką Kaczyńskiego. I wydaje mi się, że Duda przy Nawrockim to prawdziwy mąż stanu. No ale tak to już jest. Nie jest tajemnicą, że Rosja próbuje wpłynąć na wyniki wyborów w Polsce. No w końcu ma w tym swój interes i ma swoich przedstawicieli. Według mnie osobiście ci kandydaci, których tu widzicie, to są takie typowe putinowskie matrioszki. I dla nich Unia Europejska jest wrogiem, Rosja przyjacielem. No ale tutaj chyba nie zdradziłem żadnej wielkiej tajemnicy. I nie wiem jak wy, ale ja tu powiem otwarcie, publicznie, z podniesioną przyłbicą. Choćby chmury srały, choćby pisowcy gadali, wymyślali, co tylko chcą. Mój głos ma Trzaskowski. Nie jest to idealny kandydat, ale jest najlepszy z nich wszystkich, jakby na to nie patrzeć. Bo nie ma idealnych kandydatów, nie oszukujmy się, każdy ma swoje wady i zalety. Ale ci wszyscy kandydaci poza Trzaskowskim to tak jakby, nie wiem, byli wyciągnięci z innej rzeczywistości, a część z nich po prostu z kremlowskich lochów. Także, drodzy pisowcy, wy se możecie głosować na kogo chcecie, popierać kogo chcecie. Te wasze głupie gadania, próby oczerniania Trzaskowskiego, ośmieszania, na mnie osobiście spływają jak po kaczce. Może na wasz intelekt takie tępe propagandowe hasełka działają, na mnie niestety nie. Ja potrafię myśleć samodzielnie i wam też to polecam. Także ja wam już dziękuję. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję za niedzielę, za przemiło spędzony czas. Mam nadzieję, że te kubeczki szybko do was dotrą. Cóż, tutaj będę kończył. Jak zawsze liczę na wasze komentarze, opinie. I co, do zobaczenia przy następnym materiale. Następny materiał planuję robić o tej Mędzie Mateckim, bo też zagotował mnie ten osobnik gatunku ludzkiego. Także postaram się następny materiał o nim zrobić. Zobaczę, jak będę nerwy na wodzy trzymał. Także na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Cześć. It's the Muppet Show!